Czołem drużyna tu Penchant. Witam was w kolejnym odcinku, takim technicznym, powiedzmy. Tak naprawdę będzie to krótki poradnik, w jaki sposób dokonać prostej, acz często pomijanej czynności, jaką jest konserwacja, czyszczenie, smarowanie waszego arcade sticka. Czy to takiego customowego, czy to takiego, który spotykamy w arcade stickach przeznaczonych do konsol, produkowanych do danych konsol, do Sony PlayStation, do Dreamcasta i tak dalej. Jak to zrobić? Dlaczego należy to robić? Czym to zrobić? Czym to nasmarować? Tego wszystkiego dowiecie się w tym odcinku. Zatem, jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście zapraszam. Dobra, zatem zacznijmy może od tego, po co w ogóle czyścić, konserwować, smarować arcade stick. Otóż w momencie, gdy zakupujecie swój arcade stick albo go składacie i kupujecie taki gotowy arcade stick, to coś, co się montuje do takiego kontrolera, to jest on już wstępnie nasmarowany tutaj w środku specjalnym takim smarem. Co to powoduje? Otóż ten arcade stick chodzi wtedy płynniej. On się nie przyciera, jego ruchy są bardziej płynne, naturalne. Tak to powinno właśnie działać, to powinno być nasmarowane. I ten smar fabryczny, który jest w takim arcade sticku, on starcza na jakiś czas tak naprawdę. Natomiast szybko to coś łapie kurz. Dlaczego łapie kurz? Bo tu mamy osłonę przeciwkurzową, pod którą widzicie, to jest tylko taka podkładka. Pod tą osłonę dostaje się często kurz. Ten kurz na tym smarze po prostu siada i wchodzi w głąb tych wszystkich elementów, jakie wchodzą tutaj w skład tego arcade sticka w środku i też przykleja się do tego smaru, jaki jest zastosowany w tym arcade sticku. Co to powoduje? Joystick chodzi bardziej opornie, z czasem przestaje odbijać, z czasem czujemy tak jak takie przeskoki w jego pracy, dajemy kierunek, on potrafi nam przeskoczyć dalej, to się po prostu wszystko przecina. Wtedy należy dokonać czyszczenia, konserwacji, tak, i nasmarowania tego wszystkiego odpowiednim preparatem. Mówiłem, taki arcade stick lub taki arcade stick, który jest montowany w takich standardowych stickach do konsol przeznaczonych, wypuszczane przez jakieś tam third party do danych konsol. Zasada jest taka sama. Jak to rozebrać, jak to nasmarować? Zapraszam tutaj do mojego stołu. Teraz wam pokażę, jak to zrobić i czym to zrobić. No dobrze, słuchajcie, mamy nasze dwa arcade sticki. Na początek, z czego one są zbudowane? Otóż mamy na górze kulkę, którą odkręcamy, mamy cały taki drążek, który przechodzi na wylot, tu jest jego końcówka. Z tej strony, gdy ściągniemy zabezpieczenie, mamy taki element, który naciska nam na mikrostyczniki. To widzimy właśnie, taki element. W środku w tym elemencie jest sprężyna i tak naprawdę mamy z góry i z dołu dwa takie ślizgi. Osłona przeciwkurzowa i to wszystko, z czego tak naprawdę zbudowany jest ten cały arcade stick. Tu mamy jeszcze na takiej płycie specjalnej, jak widzicie, tutaj są osobne, tutaj są na płycie specjalnej polutowane już te mikroswitche, które możemy sobie tutaj wymienić, a tutaj musimy wylutowywać. Obydwa te arcade sticki są tak naprawdę bardzo podobne. Takie są stosowane najczęściej w jakichś arcade stickach customowych lub jakichś lepszych. To nie jest Sanwa, to jest tani arcade stick, żeby nie było. To jest taki Chińczyk, natomiast Sanwa jest podobna, Seimitsu jest podobne, a to po prostu są takie stosowane w standardowych arcade stickach, jakie możemy kupić do danej konsoli. Tak naprawdę. I tyle. Z tego składa się arcade stick, za chwilę będę go rozbierał, tego jednego na części pierwsze, bo ten jest tak naprawdę taki sam. Ten, a tak a propos jeszcze tylko wam powiem, jest demontowany z arcade sticka do Segi Dreamcast, tego AGTK. On jest zajechany, ja go wymieniałem, dlatego on się po prostu przycina. Widzicie, jak to się dzieje? Patrzcie. Jest taki przeskok. Ten przeskok powodował, że bardzo... ciężko się gra. To już się wyrobiło w gnieździe, to już się zaciera. Ten joystick nadawał się do wymiany, ale to jest generalnie bardzo podobna. Co będziemy potrzebować do tej całej naprawy? Otóż będziemy potrzebować kombinerek, przydałyby się takie małe, fajne szczypce, żeby założyć z portem ten zeger cały, bo to jest nie zegera, to jest taki pierścień, taki wiecie, sprężysty taki, jego należy nacisnąć i jego się ciężko ściąga, natomiast ja mam kombinerki, no trudno, nie przygotowałem się. Jakieś delikatne takie śrubokręt, żeby móc ten pierścionek sobie ściągnąć ładnie. Potrzebujemy jeszcze smar. Smar ja mam taki, to jest smar kupiony ze strony Focus Attack, zamówiłem sobie, to jest taka mała daweczka takiego smaru, Shinetsu to się nazywa. Generalnie takie coś powinno być, to jest specjalistyczny smar do smarowania arcade sticków, po nim wasz arcade stick będzie bardzo płynnie chodził i będzie po prostu super. Tak naprawdę to jest po prostu jakaś wazelina, jak na smolecie też się nada, to jest do tego przystosowane. Generalnie kupiłem sobie takie małą ilość, bo to mnie kosztowało $1 kosztowało takie coś, taka puszeczka, to starcza na parę razy, taka ilość jak tu jest, takie 3 puszeczki sobie kupiłem za $3, natomiast można sobie kupić Shinetsu, tak się nazywa, w takiej tubce, ale one są drogie, na AliExpress widziałem, ale nie wiem, czy one są oryginalne, natomiast z Focus Attack, proszę bardzo.
taki smar shiniacy. Dobra, teraz przechodzimy do rozmontowania arcade sticka. Jak tego dokonać? Na dzień dobry musimy odkręcić sobie gałeczkę. I tutaj może krótkie wyjaśnienie. Gałki oczywiście nie trzeba demontować przy okazji tego czyszczenia i smarowania, natomiast polecam zdemontować, no wiecie, lepiej nie porysować, a w ferworze walki różnie może z tym być. Gałeczkę odkręcamy poprzez trzymanie tutaj śrubokręta, mamy wycięcie i odkręcamy gałeczkę. Proszę bardzo, ja mam lekko przykręcone, ona łatwo idzie. Odkręcamy gałeczkę, tak to się robi, gałeczka na bok. Teraz możemy sobie ściągnąć osłonę przeciwpyłową, przeciwkurzową, też bardzo prosta rzecz. Tu już widzimy górną część tego naszego elementu, który należałoby nasmarować. Można by na upartego podciągnąć do góry, to na sprężynie pracuje, i nasmarować sobie tutaj. Natomiast lepiej to rozebrać i wyczyścić. Tyle w temacie, jeżeli chodzi o górę. Tutaj jeszcze oryginalnie jest taka płyta metalowa, przykręcona płytka, natomiast ja już ją sobie odkręciłem, żeby, no po co pokazywać, tak? Przechodzimy na drugą stronę. Tutaj widzicie u góry jest ten taki pierścień przezroczysty. Generalnie jest kilka rodzajów, o tu wam może pokażę, kilka rodzajów takich pierścieni. Chodzi o ten tutaj, o to tutaj wybranie. Ja mam taki na zasadzie kwadratu, widzicie, 4 kąty ma to coś, a tutaj mamy oktagonalny. Co to powoduje? Otóż tutaj mamy skos tylko tak, albo tak, albo tak, albo tak, no i 4 kierunki. Chodzi to bardziej topornie. W tym natomiast ten joystick w środku, ta cała tutaj, ten cały element opiera się albo do przodu, albo skos, albo na bok, albo skos. Widzicie? I to jest generalnie niby lepsze rozwiązanie, ale to zależy kto na to jak patrzy. Ja wolę jednak takie. Montowałem sobie to przez chwilę i używałem, natomiast nie pasuje mi to. Do tego trzeba się przyzwyczaić, do takiej tej płytki, tutaj takiego wybrania oktagonalnego. Ja wolę takie. Są też okrągłe całkowicie, są takie i jest taki kwadrat. Także tak to wygląda. Dobra, od czego zaczynamy rozebranie arcade sticka? Musimy zdemontować tą płytkę, czyli raz, dwa, trzy, 4 zatrzaski i te 4 zatrzaski sobie ściągamy teraz. To jest ciężko trochę idzie, trzeba je odgiąć i tą płytkę dać w górę. Także ja to zrobię na przyspieszeniu, bo na pewno mi się to za pierwszym razem nie uda. Dobra, mówiłem, udało się, posypały mi się te mikroswitche. Teraz je włożę i pokażę wam, jak to wygląda, gdy nam to się nie posypie, jak te mikroswitche są ułożone. Zaznaczam, to jest taka konstrukcja arcade sticka, że mikroswitche są osobno montowane przy tym drążku na takich specjalnych wypustkach. Natomiast tutaj, jak mówiłem, są lutowane, także jak ściągniecie tą płytę tutaj górną, to wam się nie rozsypie, tylko tą płytę po prostu ściągniecie do góry. Także taka jest różnica. No, ściągamy sobie teraz tutaj, w tym wypadku ściągamy sobie, proszę, takie mikroswitche, takie o. Tutaj są akurat takie, są też takie, że same, bez sprężynki, tylko same takie. Tutaj mam akurat takie, 4 mikroswitche, ściągamy, proszę bardzo, dajemy je na bok i tutaj widzimy nasz arcade stick, jak on wygląda po tak naprawdę zdemontowaniu wszystkiego. Tu nawet widzimy już sprężynę. Teraz co należy zrobić? Należy wziąć sobie taki śrubokręcik, najlepiej taki, żeby nie był gruby, żeby można było go włożyć w wyżłobienie i staramy się odciągnąć na bok. Możemy sobie docisnąć, spuścić na dół. Widzicie, dociskamy to arcade stick od dołu i możemy go odgiąć tak, że on, widzicie, w ten sposób. Odginamy i teraz będzie teoretycznie prościej to ściągnąć, natomiast pewnie będzie przyspieszenie, bo to nie jest takie łatwe. Trzeba się przy tym namocować. Idzie, zszedł, proszę bardzo. Wyciągamy, trzymamy tutaj sobie to, żeby tu sprężyna, bo tu jest w środku sprężyna. Ściągniemy zabezpieczenie, sprężyna nam wyskoczy. Trzymamy tutaj, żeby nam sprężyna nie wyleciała i ściągamy to zabezpieczenie całkiem. Pierścionek nam ładnie zejdzie, proszę bardzo. Po ściągnięciu pierścionka puszczamy to, ściągamy ten cały element, który tutaj tą powierzchnią naciska nam na mikroswitche. W tym miejscu naciska na te mikroswitche. Mamy to, mamy sprężynę i mamy nasz arcade stick od środka, który jest, w moim wypadku jest zbudowany w ten sposób. Tu mamy dolny taki ślizg, ściągamy go, proszę bardzo. I tu wyciągamy, mamy górny element. Tak wygląda rozebrany arcade stick. I teraz tak, to co robimy, nie będę tego już smarował i czyścił, natomiast po prostu powiem wam, co należy zrobić. Należy wyczyścić sobie do sucha, bo ja mam nasmarowane nawet, do sucha ten element, cały ten, najlepiej go wymyć, wyczyścić, żeby był ładnie suchy, czysty. Następnie czyścimy sobie tutaj to gniazdo od dołu. I od góry, tutaj to wszystko, żeby to było wyczyszczone, to jest bardzo ważna rzecz. To wszystko jak wyczyścimy,
to możemy przejść do smarowania tak naprawdę, ale zanim tego przejdziemy, jeszcze wam powiem. Jak mamy lepsze jakieś arcade sticki, na przykład od Salwy, to w tym miejscu mamy jeszcze taką metalową podkładkę, która nam bardziej ustawia na środku ten nasz arcade stick tutaj, ten drążek cały. Tutaj podkładki nie było, pozbawiony jest taki jakiś tani chiński arcade stick po prostu. Jeszcze słów parę o sprężynie. Sprężyna, która przychodzi w to miejsce i nachodzi na to, ona generalnie, no nie montuje całego, ale to ona jest mniej więcej tutaj w tym miejscu. Teraz tak, sprężynę. Jeżeli arcade stick wam chodzi za delikatnie, możemy sobie zmienić tą sprężynę na grubszą. Więcej zwoi, dłuższą. Dłuższa tak naprawdę nie za wiele zmieni, ale więcej zwoi i żeby była grubsza. Co to spowoduje, że arcade stick będzie bardziej sztywny. Jeżeli po czasie, po latach wasz arcade stick się wypracował i jest miękki taki, jak zmienicie taką sprężynkę, to naprawdę to dużo zmieni. Takie sprężynki można dostać na AliExpress odpowiednie. Ja sobie zamówiłem, moja sprężynka już siedzi w AGTEC-u od Segi Dreamcast. Także tego wam nie pokażę, jak wygląda inna sprężynka, natomiast po prostu inna sprężynka. Grubsza, więcej zwoi, to zmienia diametralnie odczucia. Szczególnie w starych arcade stickach. Dobra, to co? To po prostu bierzemy szmatkę, czyścimy tutaj ładnie i wszystko montujemy. Montujemy w odwrotnej kolejności. Wkładamy tutaj w gniazdo, wkładamy ten ślizg tą stroną, bo musi być wypustek, bo tutaj siada nam sprężyna. Montujemy sprężynę, proszę bardzo, w ten sposób, siedzi, montujemy sobie ten tutaj element przyciskający nam na switche. Pierścień ten mocujący, nakładamy go, puszczamy, żeby to się trzymało, bierzemy jakieś szczypce, ja swoje nieszczęsne kombinerki, ale nadzadzą się i próbujemy to wcisnąć na miejsce. Wejdzie na miejsce, siedzi ładnie, tak to wygląda, proszę bardzo. Następnie montujemy nasze mikroswitche w tą stronę, żeby te albo przyciski, albo te blaszki były do wnętrza oczywiście, żeby nasz drążek naciskał na te elementy tutaj, żeby po prostu to działało, tak? Montujemy tak, a w tym wypadku akurat żółtą stroną w dół, bo to jest dół tak naprawdę, nie w tą stronę, tylko w tą. Proszę bardzo, coś takiego i montujemy nasz tutaj element, po którym prowadzenie tego naszego drążka, tego arcade sticka, to jest montowane typowo na wcisk. Tutaj to takie troszeczkę jest toporne bardziej, natomiast w lepszych arcade stickach to tak lepiej się zakłada. To wszystko wchodzi, po prostu musimy to wcisnąć na swoje miejsce. Siedzi, zaskoczyły te elementy. I to tyle w temacie. Nasz arcade stick jest zmontowany. Gdy go skręcimy, tą metalową płytę, przykręcimy go z powrotem do obudowy swojego arcade sticka, montujemy osłonę przeciwkorzową, nakręcamy kulkę. Proszę bardzo. Bierzemy śrubokręt oczywiście. Dociągamy to wszystko. Pyk. I mamy gotowe. Nasz arcade stick wtedy jest wyczyszczony i ładnie pracuje. Ten tak a propos ładnie pracuje, bo to jest jakiś nowy arcade stick, natomiast to jest jakaś tania chińszczyzna. I jak tak mówiłem, to ten arcade stick otwiera się, rozbiera się dokładnie tak samo. Różni się troszeczkę budową przez tą płytkę, natomiast to jest jeden i ten sam czort tak naprawdę. No i w sumie co? W sumie tyle w temacie. Aha, i polecam wam jednak Shin-Etsu. Warto wydać trochę więcej kasy, to jest takie naprawdę śliskie. Naprawdę śliskie dziadostwo. Nie wiem czym to jest tak naprawdę, ale naprawdę działa. No i tyle w temacie, cała filozofia. No dobrze, jak już wiecie w jaki sposób wyczyścić swój arcade stick, to nie pozostaje nic innego jak wziąć się do roboty, śrubokręt w dłoń, do swojego kontrolera, wykręcać arcade sticki i smarować. I uwierzcie mi, że warto, bo po takim zabiegu naprawdę dostają drugie życie. Chodzą lepiej, sprawniej, płynniej, a o to w tym wszystkim chodzi. Po to te kontrolery kupujemy, żeby zabawa była po prostu przyjemniejsza. A jak jest dobrze nasmarowane, to jest przyjemnie. Tak mi się wydaje i tak to wszystko podsumuję na sam koniec. Także, jeżeli chcielibyście, żeby wasz arcade stick chodził płynnie, smarujcie. To smaruje, ten jedzie i gra. Pamiętajcie. A w tym odcinku to ma tyle. Także dzięki wszystkim za obejrzenie. Pozdrawiam was, Penczat, i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.